Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja wracam właśnie do domu. Jest zjazd. W ogóle zacznę super pozytywnie, ale będzie pozytywny. Super pozytywnie tego vloga. Zjazd z A4 na S8 i co? Standardowo się coś tutaj rozbiło, więc postoję. No ale to dobrze, bo mam czas na to, żeby dla was nagrać wstęp do tego vloga, a jest o czym mówić, tak więc witam was serdecznie na kolejnym vlogu V-Slot i z tej strony standardowo Damian. Jak zawsze mam wam kupę rzeczy do opowiedzenia, ale nie zrobię wam tego, nie będę nawijał przez pierwsze 8 minut filmu, bo to was zanudzi, tylko potnę go do moją wypowiedź i wrzucę tam gdzieś pomiędzy innymi ujęciami z wydarzeń, które miały miejsce w tym tygodniu. Ale jak już powiedziałem, myślę, że to nagranie będzie w miarę pozytywne albo ciekawe, bo dużo fajnych rzeczy się wydarzyło w tym tygodniu, o których bym chciał wam opowiedzieć. Zaczniemy sobie od Allegro, bo dużo osób mnie pyta o to, co zrobiliśmy z tym Allegro, czy to konto uratowaliśmy, czy nie. No więc postaram się możliwie szybko. Ogólnie szacunek dla Mateusza, bo Mateusz usiadł do Allegro i siedział nad tym po kilkanaście godzin, w tamten weekend, w tym tygodniu, w nocy i ratował te aukcje, nie poddał się i zaczął te aukcje, które nam wyrzucili, poprawiać. Więc je udało mu się wznowić, dzięki tak naprawdę jego pracy kupa rzeczy z powrotem się zaczęła sprzedawać, więc już jest dużo lepiej niż było jeszcze na koniec tamtego tygodnia, czy na początku tego tygodnia, ale no to jest nie koniec tej sprawy, bo jak wiecie, założyliśmy nowe konto na Allegro, czekaliśmy kilka dni na to, aż nam je aktywują, aktywowali nam je w końcu, no i chcieliśmy zacząć wrzucać już te oferty tak, jak to powinno być, elegancko na nowe konto. Jednak przemyśleliśmy sprawę i stwierdziliśmy, że nauczeni doświadczeniem wiemy, że nie zrobimy tego tak dobrze, jak się da, mimo tego, że Allegro, no myślę, że dosyć dobrze znamy, wiemy, jak działa i przekonaliśmy się, że czasem lepiej jest oddać jakąś czynność osobie trzeciej, czy firmie, która się na tym zna naprawdę dobrze, żeby ktoś zapłacić za to, ale mieć święty spokój i mieć taki wewnętrzny spokój, że to ktoś robi, kto zrobi to porządnie. I mimo tego, że to nie jest tanie, to postanowiliśmy z Mateuszem, że nie będziemy tego robić sami, tylko właśnie oddamy to firmie zewnętrznej, z której jesteśmy bardzo zadowoleni, bo już współpracujemy z nimi, która dba o nasze gdzieś tam adsy, czyli reklamę na Allegro i tak, to nowe konto będę wam pokazywał, jak ono się rozwija, bo wiadomo, takie nowe konto no, trochę dłużej się rozwija, potrzebuje czasu, ale stworzymy nowe konto, będą tam profesjonalnie zrobione aukcje i zaczniemy sobie, myślę, że pokazywać wam tą przygodę z nowym kontem, tak samo na naszych vlogach, a stare konto będziemy na pewno ratowali, ale powoli, nie? Bo nie da się robić wszystkiego naraz. Od razu wam też pokażę, bo czasem dostaję takie wiadomości, czy będziemy tak samo wam pokazywali, ile mniej więcej sprzedajemy. No więc macie tutaj taki właśnie wynik. Mamy godzinę 16:40, początek tygodnia. Już po tej sytuacji z aukcjami Mateusz uratował dużą grupę, tak jak wam przed chwilką powiedziałem. No i mamy 129 zamówień na godzinę 16:40. Tak więc no nie jest źle, jeszcze do końca dnia myślę, że spokojnie te 20-30 nam wpadnie. Patrzcie, ile ja tu już do was mówię, a przesunąłem się może o 50 metrów. No dobra, to omówmy sobie drugą rzecz, która się wydarzyła w tym tygodniu, która dla mnie jest super też pozytywna i w ogóle jestem mega zaskoczony. Niektórzy z was może to widzieli już u nas na Instagramie, ale powiem wam, w tym tygodniu nagrałem film na TikToka o lutowaniu taśmy, gdzie ja no nie jestem fanem TikToka, jakoś tak do końca nie wierzę w to, że TikTok jest dobrym źródłem dla klientów
z naszej branży, że tam nasi klienci raczej nie szukają naszych rozwiązań, ale nagrałem w sumie bardziej w rolet, nagrałem właśnie film jak lutować taśmę LED, która w ogóle, no ten film wrzucony w ciągu 24 pierwszych godzin miał chyba ponad 50 000 wyświetleń, co dla mnie to było mega zaskoczeniem, super pozytywnym, mega nas motywowało do dalszej pracy, do tego, żeby coś nagrywać i coś ciekawego robić. Więc super się cieszę, bo pozostałe nasze filmy, jeżeli ktoś nas śledzi na TikToku, to wie, no mają tam powiedzmy 200, 300, 1000 wyświetleń, to już jest święto, a tutaj dzisiaj mija chyba drugi albo trzeci dzień i powiem Wam, mamy na tym filmie około 110 000 wyświetleń, tak więc super zastrzyk pozytywnej energii. Jeżeli ktoś to widział, polubił, to wielkie dzięki, bo właśnie takie małe rzeczy nas super motywują do dalszego działania i to jest taki mała rzecz, ale mega pozytywna, która się wydarzyła w tym tygodniu. Coś Wam pokażę, bo jestem mega pozytywnie zaskoczony. Wczoraj na naszego TikToka wrzuciłem fragment filmu, cały film wrzuciłem, jak podłączyć taśmę LED. I patrzcie teraz na to. Normalnie na naszym TikToku mamy takie wyświetlenia gdzieś tam po 500, 200, 400, tutaj może któryś większy 1300 ma. No niewielka, nieduża liczba wyświetleń. Ale ten 46 000 wyświetleń i to wrzuciłem wczoraj, więc no, dzięki za łapki w górę i za wyświetlenia tego filmu i szczerze powiem Wam, to jest chyba jeden z najlepiej wyświetlanych filmów w ogóle, jakie kiedykolwiek wrzuciliśmy, tak więc no jeżeli jesteście zainteresowani tak samo filmami, które wrzucamy na TikToka, no to zapraszam Was na nasz profil. Wiecie co? Dzisiaj w ogóle odpaliłem live'a na chwilę na YouTubie i to był tylko taki test, nie? Ale niektórzy z Was weszli, więc super, dzięki tam za jakieś pozdrowienia, które poszły. Ale tak sobie pomyślałem, że może byście chcieli, żeby tak samo live'y nagrywać czasem. Więc jeśli byście chcieli, to dajcie znać, a przemyślimy to i może czasem odpalimy po prostu kamerę podczas pracy i zobaczycie, o jakich rzeczach rozmawiamy, co tam się dzieje w takim czasie rzeczywistym. Albo na przykład, bo ja mam kupę rzeczy Wam do opowiedzenia i chcielibyśmy Wam kupę rzeczy pokazać, powiedzieć, to czasem mogę właśnie w takiej sytuacji jak teraz, to jest w Super Korku, też takiego live'a odpalić. Jeżeli będziecie zainteresowani, będziecie chcieli pogadać, to myślę, że możemy to zrobić, więc jeśli tak, to gdzieś tam napiszcie albo zostawcie łapki w górę. I widzicie, Szymon już prawie skończył maszynę, prawie, ale większość jest skończona, nie Szymon? Więc to jest znowu taka zmodyfikowana konstrukcja. Właściwie to jest nowy lid, którego będziemy oferowali wkrótce na stronie, tylko że jeszcze z kilkoma dodatkowymi modyfikacjami, na przykład tą osią, którą Wam pokazywałem, taką wysoką. Tutaj mamy lida od razu na stole, no ale jak widzicie mamy tutaj podwójną belkę osi X, zrobioną z profilu Cebim. Jak widzicie, całość jest tak samo na prowadnicach liniowych, więc tutaj zastąpiliśmy klasyczne rolki wózki nowym rozwiązaniem. Tutaj mamy zainstalowane też duże wrzeciono 2,2 kW chłodzone wodą. Oś Y również jest wyposażona w wózki, więc no jest to bardzo mocno zmodyfikowana już konstrukcja klasycznego lida. Wszystko zaczęło się od lida, a my poprawiamy to tak, żeby były te maszyny jeszcze lepsze. No to jeszcze dwie rzeczy. Ja wiem, że już mówię w tym materiale od 8 minut, ale jak będziecie chcieli, to obejrzycie, jak nie, to sobie przewiniecie. Jeszcze dwie zmiany, które będą w najbliższych tygodniach i miesiącach. Jedna z nich dotyczy naszego magazynu i tutaj się bardzo cieszę, bo okazało się, że jeden z sąsiadów obok nas się prawdopodobnie będzie wyprowadzał i będziemy mieli, możemy się wprowadzić do jego magazynu, no ale nam nie jest potrzebne na dzień dzisiejszy kolejne 350 m2, to przede wszystkim są dosyć duże koszta, żeby wynająć taki cały magazyn, ale tak się ułożyło, że nasi sąsiedzi z CNC71 też potrzebują trochę przestrzeni, więc dogadaliśmy się w ten sposób, że weźmiemy magazyn na pół. Właściwie my się przyniesiemy do nowego magazynu, jeśli się on zwolni, a połowę naszego magazynu zwolnimy i tam się chłopaki z CNC też wprowadzą ze swoim sprzętem. Bo mamy dzisiaj ten magazyn, jak się uda, to się przeniesiemy do tego, a naszego pół oddamy. Tak to właśnie wygląda. Więc ja jestem super pozytywnie do tego nastawiony. Myślę, że większość firmy tak samo, bo będziemy dzięki temu mogli sobie jeszcze raz wszystko ułożyć
stanowiska, regały i tak dalej, co mam nadzieję pozytywnie wpłynie na naszą wydajność. Do tego wszystkiego powiększymy sobie, będziemy mieli drugie biuro. W najbliższych tygodniach w naszej firmie pojawi się jedna, na pewno nowa osoba, być może 2 nowe osoby, więc ta przestrzeń jest nam potrzebna, a dodatkowo wchodzimy jeszcze w nową branżę, gdzie będziemy potrzebowali miejsca. Nawiązaliśmy współpracę z nowym partnerem, więc na pewno to miejsce się przyda i jeśli będziemy robili tą przeprowadzkę, to na pewno na kolejnych vlogach to będę Wam pokazywał. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. No dobra, to przy okazji zakończę też tego vloga i opowiem Wam o ostatniej rzeczy. Mam nadzieję, że mnie widać. Patrz, stoi już tyle, się ściemniło, a ja dalej stoję na ten S8. Dzisiaj z Mateuszem mieliśmy super ważne spotkanie, gdzie podjęliśmy kolejną decyzję o dużej, naprawdę dużej inwestycji i myślę, że z tego powstanie fajny content. Pokażę Wam, jak inwestujemy, pokażę Wam, w co inwestujemy. Dzisiaj Wam o tym jeszcze nie opowiem, bo już za długo mówię, a też chciałbym to w innym vlogu zawrzeć albo w ogóle w osobnym materiale, ale dzisiaj podjęliśmy decyzję właśnie o tym, że wchodzimy w nowy biznes, w nową, właściwie to nie jest tak do końca, no inwestujemy pieniądze i pokażę Wam niedługo w co. Tak więc jeśli jesteście zainteresowani, chcecie wiedzieć, o już ciemno, jeśli chcecie wiedzieć, będziecie zainteresowani, to pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał. Jeżeli chcecie nas motywować, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia wkrótce na kolejnym naszym vlogu. Dzięki wielkie.